Cześć! Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na krótki film o problemach, które napotkałem podczas budowy komputera dla Kuby. Zapraszam! Jak widzicie, przy karcie graficznej, która usytuowana jest pionowo i jest podłączona do płyty głównej za pomocą Razera, tutaj właśnie może zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Tak w tym momencie zamontowana jest karta graficzna. Tutaj widzicie dwie złączki. Ta złączka tutaj jakby wychodząca na zewnątrz, najbliżej szyby, to będzie złączka, do której płyn będzie wchodził, a następnie ta złączka, która tutaj jest z drugiej strony karty graficznej, stąd będzie płyn wychodził sobie dalej. I jak widzicie, pojawił się problem. Może Wam pokażę z tej strony. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale ta złączka jest bardzo blisko boku obudowy. I teraz, jeśli będziemy chcieli zamknąć szybę, to niestety szyba koliduje z tą złączką. Zamówiłem złączkę Beats Power bez tego pierścienia, który tutaj jest na tej złączce. On umożliwia obrót tej złączki dookoła własnej osi i ewentualnie ustawienie pod kątem, który chcemy. Ta złączka, którą zamówiłem, jest bez tego pierścienia, więc jest delikatnie niższa. I mam nadzieję, że ta różnica wystarczy do tego, żeby właśnie taką złączkę tutaj kątową zamontować. Pokażę Wam teraz, jak wygląda kwestia zamknięcia obudowy. Będzie teraz widać, że karta graficzna, widzicie? Najgorsze jest to, że tę kartę graficzną nie można zamontować bliżej środka obudowy. Pokażę Wam jeszcze, ile nam brakuje ewentualnie. Tyle i obudowa mogłaby się zamknąć. Tutaj, jak widzicie, mamy rozdzielacz, za pomocą którego możemy rozdzielić ilość portów USB, tych wewnętrznych, tak zwanych headerów na płycie głównej. Do tego zestawu dołączony jest przewód zasilający SATA oraz przewód, za pomocą którego możemy podłączyć sobie ten rozdzielacz portów USB 2.0 do płyty głównej. Także jak widzicie, nie jest to skomplikowane i nie jest to duże. Teraz sobie podłączymy taki przewód do tego rozdzielacza. Do tego portu fioletowego, jak widzieliście, podłączam przewód. I teraz mam dodatkowo 4 dodatkowe porty dostępne w obudowie, do których mogę podłączyć inne urządzenia. Tutaj z systemu Corsera IQ Link, które wymagają takiego podłączenia, a myślę tutaj o 2 rezerwuarach i 2 hubach IQ Link. Jest to rozdzielacz aktywny trzeciej generacji firmy NZXT. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego musiałem użyć takiego rozdzielacza portów USB 2.0. Tutaj widzicie, ta płyta główna Kuby posiada tylko 2 takie porty. Zazwyczaj pewnie większość płyt głównych posiada 2, może nawet 1 taki port. Dlatego jeśli posiadamy więcej urządzeń, które chcą korzystać z takich portów, musimy użyć takiego rozdzielacza właśnie. I tutaj niestety przy okazji budowy tego komputera była taka potrzeba, ponieważ 2 rezerwuary, które są tutaj zamontowane, muszą być podłączone bezpośrednio do płyty głównej oraz 2 huby IQ Link, które będą w tej konfiguracji, muszą być podłączone bezpośrednio do headera USB 2.0 na płycie głównej. Teraz chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną kwestię, bo przy okazji wcześniejszego mojego filmu niektórzy nie wierzyli, że niestety nie udało mi się zmieścić tutaj wentylatorów na tej górnej chłodnicy. Dlatego, jak widzicie, jest tutaj kawałek miejsca pozostawiony, ponieważ część wentylatorów powędrowała na górną część chłodnicy. Widzicie, mam jeden wentylator, który mi został jeszcze. No i chcąc go tutaj włożyć, niestety, jak widzicie, nie ma takiej możliwości. On się troszeczkę przyciąga do innych wentylatorów, no ale niestety nie ma takiej możliwości. Tutaj od tej strony widać, że wentylator
zahacza o górną część chłodnicy, która tutaj wystaje. O, tutaj widzicie, że wentylator... Nie są to jakieś tam duże różnice, ale mimo wszystko wentylator po prostu nie za bardzo chce tutaj wejść. Dodatkowo tam trochę głębiej widać wtyczkę systemu IQ Link i ta wtyczka też niestety nie pomaga tutaj. Tutaj widzicie, dlaczego ta górna chłodnica jest tak zamontowana. Część przyłączy chłodnicy wychodzi poza ramkę, dlatego nie można chłodnicy zamontować w ramce lub też powyżej ramki. Z tego właśnie powodu musiałem zamontować chłodnicę poniżej ramki, a to wszystko spowodowało obniżenie całego montażu i w efekcie kolizję z chłodnicą na przodzie obudowy. Wiem od niektórych z Was, że są takie chłodnice, które mieszczą się w ramce właśnie wielkości 480 mm. Niestety nie sprawdziłem sobie tego wcześniej. Myślałem, że ogólnie jeśli chodzi o chłodnicę jest to w pewien sposób ustandaryzowane. Jak widzicie, wcale tak nie jest, więc jeśli Wy będziecie montować sobie tak duże chłodnice, to trzeba sprawdzić niestety, czy taka chłodnica akurat w tej obudowie, jeśli chodzi o to rozwiązanie Corsera, Wam się zmieści. No i pojawił się jeszcze jeden problem. Zaraz Wam pokażę. Mój stół, na którym składałem ten komputer, niestety w tym momencie nie wytrzymuje wagi tej całej obudowy ze wszystkimi jej komponentami. Jak widzicie, musiałem umieścić pod stołem taką paczkę z obudową, którą niedługo zobaczycie, żeby ewentualnie asekurować załamanie stołu, żeby się nie złamał. To na razie pomaga, ale będę musiał chyba sobie kupić inny stół.